Maj w Fagronie minął nam pod znakiem fantastycznej energii, rozwoju i ważnych wyróżnień. Zapraszamy na najnowsze wydanie Fagron Newsfeed. Co dziś dla Was przygotowaliśmy? Zaczniemy od pięknych emocji z krakowskiego Festiwalu Twórczości Niezwykłej, który wsparła Fundacja Fagron. Następnie podsumujemy drugą edycję targów Pharmacy Expo i zajrzymy za kulisy pierwszego, historycznego szkolenia w naszym nowym Centrum Szkoleniowym Akademii Fagronu. Na koniec podzielimy się wielką dumą. Opowiemy o wyjątkowej nagrodzie dla naszego general managera, magistra farmacji Roberta Bironta, z jubileuszowej gali 35-lecia Krakowskiej Izby Aptekarskiej. Usiądźcie wygodnie. Zaczynamy majowe podsumowanie Fagron Newsfeed. Na początek meldujemy się w Krakowie. Maciej i Kasia oprowadzą Was po festiwalu i porozmawiają z organizatorką o pasji najmłodszych. Dzisiaj Fundacja Fagron Together jest sponsorem 16. Festiwalu Twórczości Niezwykłej Bonafide. Koncert jest za nami, także zapraszam do środka. Dzień dobry, jest z nami pomysłodawczyni i organizatorka Festiwalu Twórczości Niezwykłej. Proszę nam powiedzieć, skąd wzięła się ta idea i która już 16 rok, to już jest 16 edycja. Jak to się stało, że zaczęliście Państwo tak wspaniałą inicjatywę? No my przede wszystkim widzieliśmy potrzebę występowania dzieci, bo jakby festiwale i te przedsięwzięcia, w których wcześniej braliśmy udział, one były nastawione na to, że będzie pierwsza nagroda, druga nagroda. I jakby widzieliśmy, jakie to jest krzywdzące dla dzieci. U nas nie ma pierwszej, drugiej, trzeciej nagrody. Czasem dajemy wyróżnienia, jeżeli rzeczywiście to przedstawienie jakoś wyjątkowo nas zachwyci, bo bywa tak. Natomiast w tym roku rzeczywiście przedstawienia były na bardzo wyrównanym poziomie, bardzo wysokim poziomie, więc ciężko było nawet ocenić, które z nich było najlepsze, ale widzimy przez te lata, jaka jest duża potrzeba pokazywania się tych dzieci na scenie. My przez te lata, jak widzimy te dzieci, kolejne lata jak pokazują się, bo niektóre przyjeżdżają po raz kolejny, to widzimy też, jaki progres następuje w ich zachowaniu, w ich wychowaniu, w ich okazywaniu emocji. Więc to jest dla nas piękne. No i najważniejsze jest to, że chcą i co roku dzwonią i pytają, czy ten festiwal się odbędzie, bo oni chcą tutaj być. To jest też dla nich wydarzenie takie towarzyskie. Niektórzy się znają z różnych innych okazji, więc jest też możliwość spotkania się. Tak, a jeszcze dodajmy, że są to dzieci niezwykłe, tak? Ze szkół i przedszkoli, które mają taki specjalistyczny charakter i tym bardziej jest to ważne dla ich edukacji i rozwoju. Tak. Część z nich na przykład są dzieci z autyzmem, które na przykład nigdy wcześniej nie wychodziły na scenę. Po paru latach prób występowania niektóre nawet indywidualne role miały w przedstawieniach, więc to jest cudowne, naprawdę. No są to szkoły dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest szkoła, w tym roku też zgłosiła się szkoła z Niecałej, czyli tam dzieci niedosłyszące i z afazją. Są dzieci z ośrodków rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych z Myślenic, z Miachowa. Szkoła, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na Zamojskiego. No jest nasz zespół szkół i placówek edukacyjnych Bonafide, gdzie te dzieciaki mają wsparcie. No i tam we wszystkich tych ośrodkach te zespoły teatralne, czy jakkolwiek by to nazwał, tworzą pod opieką opiekunów. Najpiękniejsze jest to, że tak jak na przykład w przypadku naszego przedstawienia w tym roku, bazą do tego przedstawienia było tak naprawdę zamiłowanie jednej naszej uczennicy do jednej z piosenek, która jest motywem przewodnim tego przedstawienia, Róża. I to zostało wykorzystane właśnie. Więc działamy, póki jeszcze mamy siłę. Bardzo dziękujemy. Fundacja Fagron Together po raz pierwszy była sponsorem tego wydarzenia, w części oczywiście, bo tutaj bardzo wiele pięknych nagród dla dzieciaków było przygotowanych przez Państwa zespół i mamy nadzieję, że też widzimy się za rok. Tak, ja również jeszcze raz bardzo dziękuję, naprawdę. Ruszamy na targi.
Sprawdźmy, co działo się na naszym stoisku i jakie nowości przyciągały tłum. Dzisiaj witamy Was z Nadarzyna na targach Pharmacy Expo. To jest druga edycja. Nasze stoisko jest w hali B o numerze 134. Zapraszam Was do środka, żeby pokazać Wam, jak nasze stoisko wygląda i z czym przyjechaliśmy. Pokazaliśmy pełną moc Fagron Lab. Od lodówek i komór laminarnych, aż po niezawodne miksery EMP, Pro i Invomatic. Każde urządzenie było na wyciągnięcie Waszej ręki. Dziękujemy raz jeszcze za tak liczne rozmowy. Posłuchajcie, jaką ważną wiadomość ma do przekazania Wojciech Czernicki, General Manager Fagron Services Northern Europe, który był pod ogromnym wrażeniem stoiska. Ale takiego stoiska nie widzieliśmy. Naprawdę szacunek i fotele, i obsługa, i widzę cały czas tutaj pełno gości przychodzi i rozmowy. Super. Oby Super. tak dalej. Fagron rządzi. Dzięki wielkie. Zaglądamy do Akademii. Nasze nowe centrum szkoleniowe oficjalnie otwarte. Energia pierwszej grupy była niesamowita. Maciej porozmawiał z pomysłodawczynią szkolenia, panią Justyną, o jej wrażeniach z nowej przestrzeni. Zobaczcie relacje z tego historycznego dnia. Dzisiaj witamy z naszego nowego miejsca. Mamy pierwsze szkolenie nowej grupy. Ze mną jest pani Justyna Sznura-Humienna, pani magister z 23-letnim doświadczeniem i przywiozła na tą specjalną okazję swoich podopiecznych, Tak, moich słuchaczy. słuchaczy. Tak. Pani Justyno, dzisiaj pogoda jest nieco zmienna, ale pewnie atmosfera dopisuje tutaj w naszym laboratorium. Tak, Kraków przywitał nas deszczem, ale humory dopisały, zadowolenie, radość, entuzjazm u młodzieży panuje tym cudownymi tutaj warsztatami. Mam kilka pytań do pani. Tak. Przeciera pani szlaki tak naprawdę. Tak. Bo odwiedzanie takich firm jak nasza, być może z takim sprzętem i też pokazanie takiego nowego know-how, jeżeli chodzi, wiem, że Państwa laboratorium czy sala treningowa jest też doskonale wyposażona, ale jest to pewnie dla słuchaczy taka odskocznia, żeby zobaczyć, jak jest w innych miejscach. Jest to wejście do zupełnie innego świata automatyki, nowoczesności, zupełnie czegoś innego, czego nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na pracowni. Mamy dobre wyposażenie, ale nie tak wspaniałe jak u Państwa. Zresztą ten sprzęt, najlepiej byśmy wszystko przytulili do siebie i zabrali ze sobą. Na pewno będziemy pytać uczestników, co im najbardziej się spodobało i co chcieliby zabrać ze sobą. Czy receptura to dzisiaj taka must have, jeżeli chodzi o technikę w takiej codziennej pracy? Zdecydowanie. Myślę, że ta receptura będzie się rozwijała i idziemy w tym kierunku indywidualizacji leczenia, indywidualizacji składu recepturowego leków, i że pacjenci sami będą doceniać takie podejście indywidualne lekarza, składu recepturowego. I to jest, myślę, każda nowoczesna apteka będzie się tym szczycić. Jakie pierwsze wrażenie zrobiło na pani nowe miejsce? Pięknie. Nie widziałam jeszcze takiego miejsca. Tak. Takiego laboratorium, takiego wyposażenia. Pięknie, ślicznie, nowo, wszystko. Jesteśmy zaszczyceni, że taki zaszczyt, że to my tutaj jesteśmy pierwsi. Przecieramy te szlaki pionierzy. Także nie wiedziałam o tym. I fajnie, że tak właśnie się zdarzyło. Wszystko dla Państwa. Bardzo dziękuję. Tak. Mam Uśmiechamy nadzieję, się na przyszłość i czekamy na kolejne takie zaproszenia z Państwa strony. Z przyjemnością przyjedziemy. Dziękuję. Dziękujemy. Na koniec przenosimy się na jubileuszową galę 35-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. To był wieczór pełen wspomnień, ale dla nas przede wszystkim moment ogromnej wspólnej dumy. Nasz general manager, magister farmacji Robert Biront, został uhonorowany przez prezydenta miasta Krakowa odznaką Honoris Gratia. To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest osobom, które swoimi działaniami i pracą w sposób szczególny zasłużyły się dla miasta i jego mieszkańców. To wyróżnienie to nie tylko dowód uznania dla zawodowej drogi pana Roberta, ale też piękny symbol jego wkładu w rozwój krakowskiej farmacji. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w majowym wydaniu. Jak widzicie, działo się naprawdę dużo.
Po więcej najświeższych informacji i zakulisowych ciekawostek zaglądajcie na nasz portal Fagron Newsfeed.